Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Mercedes-Benz Trucks Pack. I witam w styczniu, kolejny rok, nowe wyzwania, jak to tam niektórzy ustalają sobie. A ja dzisiaj co? Trzeba przede wszystkim ogarnąć zwierzęta, to jest podstawa, zawsze to robię, odkąd gram farmingiem i mam zwierzęta. Tutaj jest ok, tu jest ok. Tu jest ok. O, tutaj 6000 tylko zostało. Trzeba by to ogarnąć, ale najpierw zanim tam pojedziemy, zrobimy jedzonko krowom. Nie, wołom. To skoczę najpierw ogarnąć sprawę z owcami, bo akurat wyskoczyła mi informacja, że już jest pełna zagroda i trzeba by było tam zrobić miejsce na nową wełnę, więc pędzę po mini ładowarkę, bo zostawiłem ją właśnie tam. Także muszę tutaj podjechać. Udało mi się wczoraj tam pouzupełniać tą wodę, więc ta woda jest pouzupełniana, a tyle ile trzeba było, także nie przesadzałem, nie uzupełniałem do pełna, bo tak będzie czas, żeby to ogarnąć. Tak myślę. Tak myślę, że będzie czas. Przydałoby się dzisiaj wziąć tą sałatę, kurtę ogarnąć, nie? Ale tak jak mówię, sałata może chwilę poczekać, to się nie śpieszy z tym. Najważniejsze jest, żeby zwierzęta były ogarnięte i owce, żeby nie były zblokowane, bo to pieniążki z tego są dobre, więc to muszę sobie też pilnować, że tutaj nie odśnieżają tych dróg. A eko. No ja też mieszkałem w takim terenie, gdzie jak to było, nie odśnieżali, nie sypali dróg, no. I też tak było. Ale to miało swój klimat. Dobra. O, 2 palety już z ciuchami są. Tutaj wrzucimy znowu wełnę na nowo do przemiału. Niech to się robi, żeby do kwietnia było co sprzedawać. Dobra. Pierwsze 2 palety. No, także najpierw ogarnę z tą wełną, później ogarnę te woły, zwierzęta, a później jedziemy sałatę sprzedawać. A jak się sałata ogarnie, to później zobaczę, ile czasu zostanie, to zobaczymy, czy śnieg będzie, bo przydałoby się jechać pościągać belę z łąki, ale to tak jak mówię, zobaczymy, jak z czasem będzie. To żadnego pośpiechu z tym nie ma, bo to dzisiaj sałata, to nie ma co szaleć z innymi sprzedażami, że to się tak rusza brzydko. Ja się boję, że jak to postawię na tym, to też będzie mi się to ruszać, to nie będzie zbyt to miłe. Wolałbym, żeby się to nie ruszało, ale to różnie bywa. No właśnie, farming lubi zaskakiwać. No, ściana jest piękna. Ładnie tego wyszło. Kurczę, tak się zastanawiam, czy jest gdzieś jeszcze magazynek, żeby można było to sobie chować. Oprócz tego musimy sprawdzić, czy tam w młynie nie ma magazynku, bo raczej przy piekarni nie będzie, mi się wydaje, chociaż nie, chyba nie. Ewentualnie jeszcze by mógł być magazynek przy tym pastwisku, co jest przy łące. Tam by mógł być ten magazynek. Dobra, to mamy ogarnięte. To teraz wypadałoby uderzyć, no, zrobić
znowu wannę z jedzeniem. Kurczę, fajnie się biało zrobiło. Fajnie. Klimacik niczego sobie. Szkoda, że te samochody nie robią już 6 latów. No jedź. Ale powolutku. Tak sobie zacząłem ostatnio oglądać swoją serię, którą robiłem na FS19. No i powiem wam, ta różnica teraz pomiędzy tymi farmingami jest naprawdę znacząca. Jest taki przeskok i to niesamowicie taki kosmiczny przeskok, że tak powiem, bo tam jeszcze pamiętam na konsoli PlayStation 4 grałem. Jeszcze była taka no ta starsza, czy starsza, no, to wersja nie Pro. I te nagrania nie są jakieś tam rewelacyjne jakościowo, ale chodzi o to, że na FS19 był problem ze slotami i to dość spory. Dużo to tworzyło problemów. No ciężko było przeskoczyć, trzeba było mieć dużo tych samych traktorów, no bo jak się kupiło jeden traktor, tam nie wiem, było tam 50-60 slotów za traktor, bo to takie liczby po prostu wchodziły w rachubę. No to się kupowało kolejne te same, żeby było jakiś przemiał, jakaś praca robocza, żeby nie było różnorodności. A różnorodność czasami fajna jest, żeby sobie, nie wiem, czymś innym pojeździć na gospodarce. Ale tam wchodziły w rachubę floty, prawda? Żeby te sloty sobie ratować, bo no i przede wszystkim no, trzeba było ograniczać się do pól tylko ze względu na to, że nie było fabryk jeszcze, aczkolwiek już pod koniec FS19 jeden twórca już zaczął tworzyć fabryki, co naprawdę było to interesujące. Dużo ludzi się tym interesowało, nawet w pierwszej kolejności wyszła mapa, która pierwszy raz była taka, że ściągało się mapę, a można było sobie wybrać 2 tryby gry z produkcjami lub bez. No i to było takie wielkie wow. No i jak weszły jeszcze te produkcje na ten FS19, jeszcze był problem z tymi slotami, to no nie było łatwo. Ale mimo wszystko, nie wiem, człowiek jakoś kombinował, żeby to działało, żeby to chodziło i jakoś dawał sobie radę. Teraz tutaj, kurczę, powiem wam, mało jest kombinowania właśnie w FS19. W FS22 jeszcze było trochę kombinowania. Trzeba było myśleć. Ze względu na to, że tam, no, z tymi pracownikami trzeba było ogarniać temat dość sporo. Tutaj już jest dużo łatwiej. Mianowicie tu jedynie jaki jest mankament obecny, to żeby przejechał z punktu A do punktu B. To nie jest takie hop-siup. Ale na przykład praca na polu jest już, no nie wiem, dla mnie jakieś 90% lepsza niż było dotychczas. Także myślę, że ten przeskok, który mówiłem, ten kosmiczny, to jak najbardziej ma znaczenie pomiędzy 19 a 25. Nie wiem jak poprzednie wersje Farminga, bo nie grałem w nich, przedstawiały się, ale na pewno były duże przeskoki, bo jak tak oglądałem youtuberów, to kiedy weszło mleko do produkcji, kiedy w ogóle zaczęły się pojawiać zwierzęta, mleko i w ogóle, to też były przełomowe momenty właśnie w grze. Także chcąc nie chcąc, ten farming nie jest coś takiego, że zatrzymuje się i jest jeden ten sam. Po prostu jak to się nazywa? Z numeru na numer, z kolei na kolej. Nie wiem, jak to się mówi. Mogę znaleźć słowa. Z każdą nową odsłoną po prostu ewoluuje, prawda? Jeszcze wcześniej można było zobaczyć to na tym,
na grafice, ale ta grafika już jest nawet dość w miarę, to na dużych zmian nie nastąpi, więc dlatego ten zmiany, które są prowadzone właśnie, nie, nowinki, no to jest na razie ten przewodnik w tym FS25, bo dużo tutaj jeszcze zostało zmienione. Teraz tak, no ten za bardzo się bił do tyłu. Dobra, zerknijmy sobie, jak wygląda sprawa. Czy tutaj na pewno muszę dorzucić? Ja jeszcze muszę sprawdzić właśnie, jak tutaj wygląda. Czy tam jechać? Też by można było i resztę tutaj wrzucić, a te małe mają dość tego jedzenia. Dobra, jedziemy. Trzeba sobie jakoś dać radę. Nie wiem, jak pójdzie po tym śniegu teraz. Może jak się rozpędzę, to będzie dobrze. No. Nie no, zdecydowanie to muszę jednak coś pomyśleć z tym traktorem. No na razie zobaczę, jak sprzedam tę sałatę, ile będzie. Bo mam w planach jeszcze jedno pole kupić. Tam przy handlarzu zwierzętami. Tak myślałem sobie właśnie ten... No to są... Tragedii nie było. Nawet po śniegu sobie dał radę tym razem. No, tam przy handlarzu mam zamiar jeszcze kupić to jedno pole. Nie wiem, czy tutaj jeszcze dokupować jeszcze jedno. Zastanawiam się. Ciekawe, czy im tu woda nie zamarzła. W ogóle zobaczyć, ile wody. Nie, wody jest ok. Tutaj trochę tego jedzenia wrzucę, resztę wrzucę tam jedzenie i będzie można jechać chyba ogarnąć sałatę. Tu reszta zwierząt już sobie da radę do wieczorka. Po drodze jeszcze w sumie mógłbym podskoczyć i tam wziąć jeszcze kozie mleko wrzucić na produkcję, niech to tam... Albo nie, to zostawię na razie. Chociaż w sumie mogłoby się przerabiać to już. Tak po dzisiejszym, wczoraj trochę, raz przyjechałem, teraz przyjechałem drugi raz i powiem, no w sumie dobrze, że kupiłem ten traktor. Dużo łatwiej się jedzie tym traktorem, niżeli tym Unimogiem, bo tu jednak mimo wszystko jest bardziej stabilniejszy od Unimoga. Unimog był bardziej, więcej problemów było z nim. No w sumie jakby może zwiększył jeszcze moc. Nie wiem, czy do tego nie musi być naprawdę duży traktor. Tak sobie ładnie tam wjadę, bo już to zostawię tą wannę tutaj, ten paszowóz. Może sobie to, tak, zrzucę to i czego mi jeszcze brakuje właśnie w FS19, jak sobie ostatnio przeglądają właśnie te materiały swoje, to są w postaci timelapsów, to czyszczenie zwierząt właśnie. Zawsze było to takie ta fajna rutyna z rana, trzeba było czyścić, wyrzucić. Takie, tak jak to naprawdę jest. A tu teraz nie ma tego czyszczenia. Nie wiem, znikło to. Bo to jak się czyściło, to była kiszonka, a kiszonkę można było dorzucić do tego, do jedzenia, więc to, co się wyczyściło, to od razu się wrzucało do zwierzętom do jedzenia. Akurat było tam na troszkę, ale to i tak się z tym nic nie dało nic zrobić, prawda? Także w postaci kiszonki to był dobry pomysł, żeby to zrobić i brakuje mi tego teraz, nie powiem. Nie chcę mi się rozwiązać, później to zrobię. Skoczymy do sklepu za to. Zobaczymy, co tutaj i jak się tu sprawa przedstawia obecnie. Czy coś jest ciekawego? Zaraz zobaczymy. Okej. Szybciuchno. Co my tu? O, nawet ciekawe rzeczy są, nie powiem.
Dwie rzeczy by można było wziąć, naprawić. To będę musiał wziąć sobie jakąś tutaj pożyczkę szybciutką, zorganizować na sam sprzęt, żeby zakupić i nie, chyba wystarczy tyle. Ej, przydałoby się go kupić. Chodzi mi o to, czy ja bym to chciał wykorzystywać? Co to w ogóle jest? Kultywator płytkie służą dostępnej no to nie, płytkie nie chcę. Dobra, 42. No i tego kupota sobie też ogarniemy. Akurat to nie jest jakiś tam mocny, więc... O, czysty. Czyścioszek. Dobra, i tu 128 zostanie, żeby naprawić to i posprzedawać. Jakby był taki kultywator, ale taki normalny, to bym zastanowił się nad kupnem, bo nie ukrywam, że mógłby się sprawdzić. Ale taki na razie. Dobra. I teraz tak po kolei. Ok, teraz spłacić. 83 000 coś było. No 111, no i ładnie. Bardzo się cieszę. Dobra, idziemy ogarniać sałatę. Tutaj trochę czasu zajdzie nam. Ale niestety jest ten czas. Czas Wigilii sprzedaży sałaty. Tak. Światła wyłączymy. Pip, pip. Dobra, i ruszamy z tematem. Bardzo fajna sprawa. Cyk. I po 2 palety. Jedziemy. Ja to muszę... Zapominam, żeby to załadować do końca tych wideo, żeby mi to się nie ślizgało. Teraz tak. Zobaczymy, jaka to będzie kwota. Powinno być 10 000. Albo 8? 8, dobra, 8. Dobra, już tych produktów jest dość sporo i się mi to myli w głowie, ale 8 na 8. 4000 to ma być, bo to normalnie 3,5 chyba jest cena za sałatę. Także 4 jest takie dość kompromisyjne dla mnie. A właśnie, może z tej perspektywy teraz sobie pojedziemy. Dobrze, tu jest wyjeżdżone. Może będzie szybciej. Nie będę musiał kamerą tak manewrować na zewnątrz. Ła. No i może bączki fajnie kręcić na tym śniegu. No i pięknie już cyferki idą w górę, co mnie to cieszy bardzo. No, wracając jeszcze do tego całego farminga FS19, to była jeszcze jedna rzecz, która
Bardzo mnie fascynowała. Może się nawet domyślam, dlaczego ona po prostu została, nie wiem, usunięta, że to znikło. Po pierwsze to było kiedy był farming sezonowy, bo w 19 farming seasons, czyli sezony, pojawiły się dopiero no, prawie pod koniec tego całego farmingu. Nie było tego wcześniej. I to był dość ciekawy dodatek, z tego względu, że no, wprowadzał właśnie te jesień i zimę i to naprawdę było takim przełomem właśnie w farmingu jednym. Pierwszym chyba takim przełomem to było, tak myślę, takim dość sporym. Później właśnie weszły te fabryki. No a w FS 22 już weszło później ten precyzyjny farming. Bo tak sobie przypominam, staram się przypomnieć, czy był on w 19 precyzyjny. Właśnie bardzo mi się to miesza właśnie sezonowy a precyzyjny. Wiem, że sezony były, ale czy precyzyjny szedł też później? To już chyba było w 22, mi się wydaje. W 19 też było takie właśnie ta seria, od której właśnie zacząłem, znaczy którą zacząłem oglądać, bo jeszcze wcześniej była jeszcze jedna seria na amerykańskiej mapie, a ta, którą oglądam teraz, to jest właśnie na Ellengrand. I tam właśnie ten dodatek wyszedł ze sprzętem Alpine. Jak to ten sprzęt Alpine się nazywa? Kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć. Mało się używa tego sprzętu właśnie. Nie wiem dlaczego. Nie, jakiś taki brak zainteresowania lub po prostu nie jest wykorzystywany tak jak to jest w życiu. Jak to się mówi? Skuteczny, o. Nie ma tego w grze przedstawione tak. No bo te maszyny, które są wykorzystywane właśnie w Alpach, to one mają no, głównie są do tych terenów przystosowane, no i gdzie indziej się ich zazwyczaj nie używa. No i w FS22 czy w 19, FS22 była właśnie taka mapa, która pozwalała na korzystanie właśnie z tego sprzętu, czyli mapa taka typowo w Austrii to było śnieg znikł, ale fajnie. No, nie było prawie żadnych pól, były same łąki i hodowla zwierząt tam tylko wchodziła w rachubę. Więc no, ten sprzęt tam miał tam znaczenie z tego względu, że jeszcze tam było ciasno i te traktory oraz ten samochód taki fajny, który był wielofunkcyjny, bo pozwalał na zbieranie, nawożenie i takie inne rzeczy terenu, więc ta funkcjonalność jego tam przeważa właśnie nad tym, że to rolnicy się decydują na zakup właśnie tego sprzętu. No i właśnie między innymi ta firma, co powstała, co jest, no to jest właśnie dlatego. Więc na tej mapie tam jakoś jeszcze można było to wykorzystać, ten sprzęt, ale później do innych map raczej słabo już. Tak samo jak ta kosiarka ręczna, którą się podąża za nią, jest dość szeroka. Też ciekawy patent, nie wiem, nie bawiłem się tym w sumie, a to już jest jak długo już z nami. Dobra. Tu już widzę, zapas się skończył, to teraz tylko to wizualne do ściągnięcia. No i później będzie większa zabawa, bo trzeba będzie przez ten mostek sobie przejechać teraz tamtą sałatą, żeby ją tutaj wrzucić do sprzedaży. No i jeszcze właśnie w tych
w sezonach było to. Teraz właśnie nie pamiętam, czy to było w sezonach, czy to było w ogóle dostępne w farmingu, ale myślę chyba w farmingu to było dostępne, bo już teraz nie pamiętam. Dobra, nie chcę nie mówić, jeśli nie jestem pewny. To urządzenie do badania wilgotności. To mi też tego brakuje. No i też domyślam się, dlaczego to między innymi znikło, bo to jednak stwarzało trochę problemów pod kątem tym, że dużo ludzi się starało, ale to też w sumie można, fajnie jakby to można było wyłączyć albo włączyć, bo ludzie się starali i na przykład, nie wiem, ta pogoda jakaś nie była przystępna, aby to zboże wyschło, no i co? I mieli straty i nie wiem, czy sobie z tym nie dawali rady, czy jak to było, ale nie wiem. Dla mnie to było no fajne było, bo to jednak dodawało jakiś element trudności do rozgrywki. No, farming nie był taki wtedy prosty, bo teraz to jest strasznie uproszczone. No, nawozimy, to robimy, tam robimy, dobra, mimo że jest deszcz, mimo że jest to, można pozyskać dobre plony, no. A wtedy, no, przy takim czymś, no nie można było tego kosić. Jeśli skosiłeś, to traciłeś dużo, prawda? W sumie tam chyba nie można było kosić, bo nie pozwalał. Może to był ten problem też właśnie. Tak sobie teraz właśnie myślę. No ale wtedy te uprawy, jeśli na przykład w życiu prawdziwym tak się działo, to co? No to te uprawy też były jakoś wykorzystywane na swój sposób, czy na kiszonkę, czy nie wiem, na jakąś paszę, czy coś. Ja myślę, że powinni to z tym wrócić właśnie. W każdym bądź razie. Fajnie by było. Nie wiem, ostatnio taka myśl mi przyszła, żeby, nie wiem, spróbować znowu w FS19 sobie zagrać. Może kiedyś, nie wiem, może zrobię jakiś materiał kiedyś z tego. Powrót nostalgiczny do korzeni, gdzie zacząłem całą tą historię właśnie z farmingiem. Ale nie wiem, czy bym dał sobie radę. Jejku, tego wszystkiego trzeba było się nauczyć na nowo. Tam było zbyt dużo takich patentów, które trzeba było pamiętać o nich, żeby ta rozgrywka była jakaś w miarę płynna, żeby się tam z czymś nie zawiesić. A były cyrki. Już nie wspominając o tych błędach, jak to tam się mówi, kolizja modów, które no sobie nawzajem przeszkadzały niektóre mody. Najlepiej wtedy grało się chyba bez modów, bo to był wtedy największa szansa, że wtedy rozgrywka będzie w miarę płynnie przechodziła. No ale jesteśmy gdzie jesteśmy teraz i możemy dużo więcej teraz robić z farmingiem. Myślę, że w takiej na razie jakiej jest, jak odsłonie i tej możliwości, co teraz daje nam, też jest ciekawy, jest bardzo ciekawy na swój sposób. Wiadomo, nie możemy dostać idealnego produktu, bo to zbyt, jak to tu powiedzieć, no nie może być zbyt łatwe. No. Zawsze trzeba sobie coś ponarzekać, coś musi zawsze nie pasować. Jak jest idealnie, to
to gra wtedy nie jest, jak to powiedzieć, fascynująca. No bo ja Farming 19 symulator, ja to chyba bardziej, nie wiem, podoba mi się pod tym względem, że tam trzeba było kombinować. Trzeba było sporo kombinować, żeby sobie pograć i to był ten taki, nie wiem, taka, nie wiem, tak, jakby to powiedzieć, to coś, że to się grało w tego farminga. To tak samo jak wrócę pamięcią do Commodore 64, C64 jak miałem. No tam, jak sobie teraz przypomnę, jakby miał na przykład wziąć teraz, żeby sobie zagrać na grze, ustawić głowicę, włączyć kasetę, na której znajdowała się gra, magnetofonowa kaseta, a propos, i czekać, nie wiem, pół dnia, żeby ta gra mi się wgrała, żeby sobie, nie wiem, no jeśli się wgra potem pół dnia, no bo tam wszystko zależało, jak się głowicę ustawiło do kasety, żeby można było później jeszcze sobie coś pograć, a na przykład gra nie była ciekawa, bo nie było jakichś recenzji gier dostępnych, to tam wszystko polegało na tym, co ci kolega powiedział. Tu masz grę, fajna, sprawdziłem, pograj sobie. Jemu się podobało, a jak mi się nie spodobała i co? Pół dnia w dupie, bo gra była wgrana, trzeba było następną grać, żeby sobie pograć. I kuki, to było katorgi, ale człowiek teraz z tej perspektywy, no, sobie myśli, no to były fajne czasy. No bo to są, nie wiem, człowiek coś takiego, że jest taką osobą nostalgiczną, że wraca pamięcią do tego, kiedy były dobre czasy. Każdy wspomina dobre czasy z swojego dzieciństwa. Czy to były lata 80., czy 70., czy 90. No teraz jest takie ból na 90., nie? Bo dużo właśnie teraz dzieciaków z tych lat 90., no już dochodzi 50, jest po 50 i wspomina dobrze. Nasi dziadkowie dobrze wspominali swoje dzieciństwo, także jakbyśmy żyli w tamtych czasach, na pewno byśmy sobie wspominali to, co byśmy przeżyli jako dziecko. Więc no, wracając do tego, no to do gier, no to sobie pomyślę, że jednak człowiek lubi sobie pokombinować. A jak tego brakuje, to później, nie wiem, zbyt prosta ta rozgrywka jest. Tak samo jak teraz niedawno, co przerabiałem grę Ghost of Yotei. Jejku, tam to też niby prosta gra, nie jest jakaś tam bardzo skomplikowana czy coś. Ale była jedna postać, jakiś tam mistrz, który naprawdę, żeby z nim wygrać, no albo trzeba było iść na końcowy etap, gdzie postać była już rozwinięta do maksa. Jeśli ktoś zrobił wcześniej tą, zwyciężył tego mistrza postacią, która nie była maksymalnie rozwinięta, no to już szacun, bo to naprawdę i mi to zajęło 5 dni. Pierwszy dzień prawie 2 godziny katowałem, szukałem, jak tu podejść, jak to zrobić, no i kombinowałem właśnie. Aż po 5 dniach, gdzie no prawie po godzinie na każdym dniu mi zajęło, żeby, nie wiem, ćwiczyć, aż w końcu, nie wiem, nagle jakaś taka chwila przyszła i bam, 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 załatwiłem go. I ta radość z tego kombinowania, i że to dało rezultat, plus jeszcze to ćwiczenia w ogóle, no to jest bezcenna. Naprawdę. I żadna inna osoba tego nie zrozumie, to co ja czułem, bo się tego nie da przekazać. Naprawdę. I na przykład zrobiłem materiał, ok, wygrałem, cyk, 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 ale tego na materiale już
nie czuć, co ja odczułem wtedy, że po tylu godzinach udało się to w końcu zrealizować. No też nie uważam się za jakiegoś tam super gracza czy coś, żeby robić jakieś specjalne no, wyniki, osiągi w grach. Po prostu gram, bo to mi przynosi przyjemność i tyle. Nie jest to jakiś performance, żeby jakoś super rewelacyjnie wyniki osiągać, maksymalne tylko. Dla mnie granie zawsze było to, że to mi sprawiało przyjemność. Jeśli jestem zmęczony albo coś, odkładam grę, nie gram. Proste. Bo jestem tego zdania, im człowiek jest bardziej zmęczony, tym później więcej błędów popełnia i to granie nie ma sensu wtedy dla mnie. Bo po co robić błędy, jeśli można poćwiczyć, kiedy jest się wypoczętym i szybciej się to ogarnia. Tak myślę. Każdy ma swoje podejście do swojego grania. Ja naprawdę podziwiam czasami takich ludzi, jak na przykład, nie wiem, w sim racingu dużo grają, tylko jazda, wyścigi, jedno, drugie, trzecie okrążenie, 20, setne i ćwiczy do jakichś zawodów. No i to podziwiam, to jest zaparcie ducha. I niektórym się udaje, no. Dla mnie to naprawdę nie wchodzi w rachubę. No i mają wyniki, no. W każdej pracy, jak to się mówi, wyniki przychodzą poprzez włożenie dużo godzin pracowania nad danymi rzeczami. Nad sukcesem, o, właśnie. No, widzę, dobra, już się powoli tutaj też kończy. Nawet nie patrzyłem, jak już 360 jest ładnie. Także dobrze czasami sobie pogadać, powspominać sobie. No niestety taki już wiek, że człowiek więcej teraz wspomina niż przeżywa. I teraz tak już będzie. Niestety. Nowy etap. Co jakiś czas człowiek przechodzi nowy etap w życiu. Trzeba sobie dawać z nim radę. Dobra. No to teraz zrobimy, obstawiamy, ile będzie sprzedaży za sałatę. To jest właśnie ten moment, kiedy przyjmuję bukmacherskie zakłady. Możecie pisać w komentarzu w tym miejscu, a na końcu się dowiecie, czy dobrze napisaliście. O. Darmowe zakłady bukmacherskie. Do wygrania satysfakcja. Nie, zawsze mam problem z wyczuciem tych wideo. Te palety, one by też inaczej, kurczę, byłoby też może widać po tych paletach, gdyby była ta pozycja dość widoczna, poziom czy coś takiego, ale to tak na pierwszy rzut oka to ciężko dojrzeć. Także teraz zaczynaliśmy, to było 111 czy 110, jakoś tak było, nie? A jest 380, czyli już mamy 270. 270, a jeszcze jest sałata w tym magazynku. Także no. Nie wiem, liczę jakieś 300
50. Może coś podobnego jak chyba było ostatnim razem, mi się wydaje. A raczej jakiejś większej lub dużo mniejszej nie powinno być różnicy. Raczej pilnowałem sobie z wodą, żeby nie było takiego dnia, że wody brakowało, więc powinno być na bieżąco. Czyli to co w zeszłym roku, tak mi się wydaje. Że było 400? Nie wydaje mi się. Muszę teraz wziąć tym razem 2 palety, żeby nie jeździć 2 razy po jednej palecie, więc sobie wezmę tak, tu cyk i tu sobie załaduję drugie od razu. No i fajnie. A jak człowiek, który popracuje w tym załadunku, to jednak później to dużo łatwiej jest. Dobra, to jest kwestia to, co było w szklarniach. Teraz to, co jest w magazynku. W magazynku jest 28 sztuk. No to trochę tego będzie. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 sztuk wychodzi, dobra. Więc tu muszę najpierw znowu z takiej pozycji brać. A w sumie bez różnicy. Tak trzeba to wszystko wziąć i tak. Dobra. Ja tak stawię na 370. Nie wiem, tak jakoś myślę, że może to będzie tyle. Kurczę, jak ten czas leci. Już prawie kończymy nagrywać, no. Tak patrzę na godzinę. Bo już 16 się zbliża. Wezmę 4. Bez jaj. Ale jest już wyzwanie, nie powiem. No to jest akurat tak, że nie trzeba daleko jechać z tym, więc te 4 palety to fajnie się załadowało. Tylko delikatnie, żeby... Nie, teraz już nie chciał. Fajnie wygląda. Ale no co, przesunąć to tylko trzeba, nie trzeba nic więcej kombinować. O. I teraz pytanie, czy szybciej bym nie zrobił, gdybym jeździł po 2 palety, czy... A, teraz muszę z tej strony podjechać. O. No powiem wam. Zaraz, jakby było, miało być 400, to będzie 511, tak? A teraz już zaczynam dawać do myśli, że jednak może być te 400. Nie, jest tylko 14 palet. Już nic nie ma w środku. Ale to wciąż dużo jeszcze jest. Spróbujemy znowu. 4. Akurat te to tak szybciutko. No. Jeszcze jedna 4.
No. No jest, 400 będzie jak nic. Pięknie. To jest naprawdę ładny wynik. Nie powiem. Zaraz zobaczymy w ogóle na tych wynikach, w finansach, jak to wygląda. No i przed 16 już mamy cały temat ogarnięty ze sałatą. Pięknie. I jak to tam wychodzi? 387, czyli nie ma 400. A to dlaczego? Tak. A, dobra, już wiem o co chodzi. Nie ma 400, no bo to co ostatnio mówiłem, że ten bonus nie jest liczany właśnie do tego. Ten bonus będzie tutaj właśnie miał duży wpływ na to, że jest 400 ponad. Dobra, to mamy ogarnięte. To teraz tak, można było podjechać i jeszcze mleko kozie przerzucić do tego, do produkcji, żeby też już się tam coś robiło. Po drodze jeszcze zobaczymy, czy coś nie ma w sklepie interesującego. No i teraz będę musiał pomyśleć trochę, w co zainwestować, czy kupić większy traktor, czy zwiększyć moc w tym sztajerze, czy już pole kupić. Nad tym będę musiał teraz trochę pomyśleć. Chyba, że coś tam się zmieni i historia, życie pokaże swoją ścieżkę. Co tu mamy? Nic tu się nie zmieniło. Dobra. To w takim układzie zostawiamy. Jedziemy teraz do tego. Zrzucimy sobie mleko kozie. Zobaczymy, jak to sprawa się przedstawia. Tak. 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 Dobra. Nie chcę mi się nawracać, później jak ten, to najwyżej wyjadę sobie tam zapleczem. Dobra. Tu już powinna być w sumie paleta już złożona. Jedna zmontowana jest. Jest jedna zmontowana. Chciałem montować drugą teraz. Teraz chyba tą paletę weźmiemy. Tu jest 1000, a tu jest 300. Dobra. No, na razie jest taka mniejsza ilość mleka, ale jak się tutaj kozy rozpanoszą i się zaczną rozmnażać, to będzie więcej tego. Się zadomowią bardziej. Niech sobie tutaj działa powolutku. A ja jadę. Jeszcze może wełnę ogarnę, bo na drugi dzień już jest pełne, a później jest problem, żeby to... Wolę, żeby to było na bieżąco, więc jeszcze jadę do owiec. Owce ogarnę. W sumie można było jeszcze zobaczyć, jak reszta zwierząt wygląda. Tak? Nie. Aha, ja muszę do tego drugiego wsiąść. Tak, tak. Jak w ogóle zwierzęta wyglądają. Tutaj z kontraktów nic ciekawego. Tu jest ok. Kury jeszcze ok. Tutaj jeszcze jest dobrze. Tu jest dobrze. Tutaj no trzeba było pomyśleć. Tu jest ok. Dobra. Można spokojnie jechać. Zastanawiam się nad tym. Może najwyżej później jeszcze dorzucę tego jedzenia tym krowom. Zrobię jeszcze jedną wannę. I tak widać, że mają dość spory apetyt te woły raczej.
Więc może być, że jeszcze rzucę przed samym spaniem ten TMR-a tam zrobię. No. Jejku, to trzeba się ciągnąć za nim. Jestem właśnie ciekaw, ile tu jest na Fajrant wełny. A, już prawie 2 palety pełne. No to niczego sobie. To racja. Dobra, najpierw tak, tak, tak. Nie będę gasił silnika. Niech się grzeje. Dobra. Teraz się zastanawiam, gdzie resztę ciuchów układać. Bo ja tu potrzebuję właśnie polem manewru, więc nie mogę zrobić drugiego rzędu. Tutaj potrzebuję na jedzenie, no i przydałoby się kurczę gdzieś to schować. No i co jest? Dzisek. Zrzucaj to. Nie wiem, gdzie to dać naprawdę. Jedynie co mi do głowy przychodzi, to tutaj na razie. Teraz od tej strony budować. Tutaj jeszcze nie potrzebuję takiego dużego pola manewru. Więc tu dobijemy do tego, o. Tak. Dobra. Myślę, że chyba z mojej strony to wszystko. Jutro będzie sprzedaż kiszonki. Tak jak mówiłem, sobie to zostawiam, tak porozbijam, żeby ten przychód nie oszołomił mojej głowy i później nie wiedział, co z pieniędzmi robić. O rady. Na spokojnie. I to też będzie czas właśnie, żeby to ogarnąć. Dzisiaj, tak jak widać, no, wolę sobie już to zakończyć i mieć spokój. A jutro znowu, żeby coś było do roboty. Dobra, z mojej strony to wszystko. Dzięki za uwagę, dzięki, że jesteście. Pozdrawiam gorąco, no i widzimy się w następnym odcinku. Gorąco zapraszam na kolejne przygody. Pozdrawiam, na razie, cześć.